Czy wiecie, że jeszcze całkiem niedawno, bo na początku XX wieku, starsi ludzie nie wyrzucali byle gdzie obciętych paznokci i pukli włosów? Robili tak z obawy, że ktoś je może wykorzystać do rzucenia uroku. Jeśli czarownik natknął się na włosy lub obcięte krawędzie paznokci, mógł rzucić urok na osobę, do której one należały. Aby urok zaczął działać, czarownik wbijał paznokcie w pień, a włosy wplatał pomiędzy nie lub po prostu kładł na pniu. Pień usychał, a wraz z nim właściciel użytych fetyszy. Ludność o wiejskim pochodzeniu wystrzegała się pozostawiania zarówno włosów i paznokci w miejscach, z których można było je łatwo zabrać i przekazać osobie zajmującej się magią. Zazwyczaj wrzucano je do ognia, a pył rozrzucano na wietrze, by nie pozostał po nich najmniejszy ślad. Były jednak inne sposoby, by rzucić na kogoś klątwę lub urok. Używano do tego jeszcze bardziej obrzydliwych technik. Jednym ze sposobów było zebranie ekskrementów osoby, którą chciano ukarać. Wkładano je do szmatki, po czym wrzucano takie zawiniątko do strumienia, rzeki lub kanału młyńskiego, w którym płynęła nieustannie woda. Dopóki w tkaninie było coś z odchodów, osobie, o której mowa, dokuczała silna wysypka i inne dolegliwości rodzaju, o którym lepiej nie mówić. Aby trwało to przez dłuższy czas, czarnoksiężnik używał do uroku gęstą i mocną tkaninę, którą szczelnie wiązał. Według innych przekazów wpływanie na zdrowie innych odbywało się tak, jak w tej opowieści. Czasami bywa tak, że w związkach nie układa się tak, jakby dwoje chciało. Pewna dziewczyna doszła do wniosku, że musi zerwać ze swoim narzeczonym, bo ma już innego, który podoba się jej dużo bardziej. Tak też zrobiła. Choć jej decyzja była końcem krótkotrwałej zdrady względem narzeczonego i prawem do własnego wyboru, to w konsekwencji okazała się zgubna w skutkach. Zerwanie zaręczyn mocno uderzyło w byłego narzeczonego. Sam postanowił wymierzyć jej karę. Czekał długo na odpowiedni moment, aż będzie mógł zrealizować swój chytry plan. Pewnej niedzieli, tuż po zakończeniu nabożeństwa, gdy ludzie tłoczyli się w nawie kościoła, wyrwał dziewczynie szpilkę z włosów i kilka pukli. Potem zszedł w dół rzeki. Tam, w pień zanurzony w wodzie, wbił igłę owiniętą puklem włosów. Tuż później dziewczyna poważnie zachorowała. Miała wrażenie, a właściwie myślała cały czas, że leży w rwącej wodzie. Półprzytomna wołała: Woda mnie bierze. Topię się, tonę. Dość szybko rodzice nieszczęsnej dziewczyny zrozumieli, że za jej dziwną chorobą stoi ktoś, kto wykorzystał stare gusła. Równie szybko zrozumieli, że to nie może być nikt inny, jak były narzeczony dziewczyny. Szukali go, chcąc naprawić relacje między nimi a córką, ale było już za późno, on związał się już z inną. Jednak kiedy usłyszał, jak ciężko zachorowała, żałował tego, co zrobił. Starał się z całych sił, by cofnąć urok, ale nie mógł już tego zrobić. Nie mógł znaleźć miejsca, w które wbił igłę. Robił to przecież targany emocjami. Ponadto rwąca woda i czas, który upłynął, też zrobiły swoje. Znalezienie igły leżącej na dnie przekraczało ludzkie możliwości. Po jego próbach odwrócenia uroku dziewczynie trochę się polepszyło. Po roku nawet wyszła za mąż, ale choroba wróciła i towarzyszyła jej aż do przedwczesnej śmierci. Fetysze, uroki, historie jak z serialu Supernatural. Co myślicie? Dotarłem do pewnego przekazu kobiety urodzonej w 1846 roku. Jej opowieść ma pewne cechy wspólne z tymi wcześniejszymi. Posłuchajcie. Mój ojciec miał krewnego w Asklancie.
Miał on narzeczoną i nawet postanowił się z nią ożenić. Jednak przed ślubem poszedł sobie na bok, no wiecie. Wtedy wzgardzona narzeczona sprawiła, że niewierny narzeczony mocno podupadł na zdrowiu. Przez długi czas leżał poważnie chory. Potem rzeczywiście trochę mu się polepszyło, ale nigdy całkiem nie wyzdrowiał. I nigdy nie miał więcej pragnienia świata niż miał wcześniej. No wiecie, o jakie pragnienie świata mi chodzi. Inny przekaz pochodzi z regionu Västra Gotland. To właśnie tu. W połowie XIX wieku zanotowano taką historię. W czasie żniw, gdy zwykli chłopi wozili swoje zboże do Boros w parafii Mola, było miejsce, gdzie niektórzy z nich spędzali noc. Ani nie była to karczma, ani tym bardziej zajazd, w którym goście mogliby odpocząć. Był to rodzaj stodoły o znamionach wielkiej chaty. Trudno jest dokładnie określić, jak to miejsce wyglądało, gdyż w przekazach nie starano się uchwycić tego, co zdawało się wtedy mało ważne lub oczywiste. Tak więc pewnego razu w chacie usiadła pewna ekipa cudzoziemców. Wśród nich był starzec, który wywołał potworne zamieszanie. Chodziło o to, że miał dalera. To ówczesna szwedzka waluta. Banknot rozpadł się, więc starzec postanowił go skleić. Nasączył go jakimś kleikiem i włożył do piecyka, by szybciej wysechł. Gdy wrócił, by wyjąć już sklejony banknot, okazało się, że go już tam nie ma. Podejrzewając, że zabrał go jeden z rolników, zapytał: Kto z was zabrał dalera? Wszyscy zaprzeczyli, że mieli cokolwiek wspólnego z tym zniknięciem. Cóż, jeden z was musiał go zabrać. Powiedział starzec. Po chwili dodał: Macie ostatnią szansę przyznać się i oddać moją własność. Jeśli ten, kto to zrobił, nadal będzie milczał, poniesie karę. I tym razem wszyscy zaprzeczyli kradzieży. Tak więc ten, kto go ma, sam jest sobie winien. Po chwili wszyscy byli świadkami rzeczy, która głęboko zapadła w ich pamięci. Drzwiczki piecyka otworzyły się, a z nich wyszedł kot z jednym okiem zwisającym z nosa. Gdy jego cała postać wyszła na zewnątrz pieca, zawył strasznie żałośnie. Czyżby to kot był sprawcą kradzieży? Okazało się, że starzec zlepił dalera używając owsianki, na którą głodny kot miał wielką ochotę. Liżąc banknot, wylizał nie tylko spoiwo, którym był sklejony, ale zjadł go w całości. Biedne zwierzę padło ofiarą klątwy wiejskiego czarownika. Strach pomyśleć, jak wyglądałby któryś z rolników, wychodząc z pieca. W przekazach było już kilka zwierząt, którym czary pomogły przeżyć, choć koń stracił zad, a kot oko. Nie było jeszcze szkodników, które były wielkim przekleństwem dla pewnego młynarza. W latach 30. XIX wieku w młynie w Brutorp nie wiedzieli, jak poradzić sobie z plagą szczurów. Szukali pomocy u myśliwych, szczurołapów, wszędzie, gdzie tylko mogli. Kiedy już wiara w to, że ktoś im pomoże, gasła, młynarz usłyszał o starcu, którego nazywali Halven Fot. Mieszkał on w Balstrop w Edswera. Zwróćcie uwagę, że nie są to wymyślone miejscowości. Przekaz pochodzi od jednego ze świadków, a właściwie uczestnika opowiadanej historii, ale o tym później. Wracając do sedna, postanowiono posłać po starca. Halva en Fot przyszedł i rozejrzał się trochę. Potem powiedział: Jeśli chcesz pozbyć się szczurów, musisz zasiać 3,5 korca zboża tutaj i tam na górze nad brzegiem rzeki. Trochę żyta lub jęczmienia. Zrobię wszystko, by pozbyć się tej plagi, powiedział młynarz. Poszedł więc po 3,5 buszli jęczmienia i wyruszył do rzeki. Kiedy to zrobił, co mówił starzec, ze wszystkich stron naciągnęły szczury.
Przez cały wieczór ucztowały w zbożu. Sel był wtedy młodym chłopcem. Był on świadkiem wszystkich zdarzeń, które miały miejsce w młynie i jego okolicach. To on opowiedział tę historię. Był on również najlepszym kolegą syna młynarza, z którym spędzał najwięcej czasu. Chłopcy zastanawiali się, czy stary człowiek z Bolstrop naprawdę jest tym, za kogo się podaje. Gdy tak rozmyślali w chacie, z dziury wyszedł szczur. Chłopcy postanowili złapać szkodnika i przykryli go glinianym garnkiem. Dla pewności wsunęli kawałek blachy pod garnek, by szczur nie uciekł klepiskiem, z którego wykonana była podłoga. Nikt poza 2 chłopcami nie wiedział, że szczur jest przetrzymywany w niewoli. W tym czasie mieszkańcy wioski zebrali się na wzgórzu przy rzece, gdzie ucztowały szczury. Jeden po drugim dołączał do chodzących po sobie szczurach, szukających pożywienia. Po jakimś czasie szczurów przestało przybywać. Wtedy młynarz powiedział: Więc wszystkie tu są? Popatrzymy. powiedział starzec, spoglądając na stos. Nie, jeszcze jednego brakuje, ale i on tu przyjdzie. W tej samej chwili rozległ się huk w izbie. To był garnek, który leciał w kierunku Sela. Przeleciał przez drzwi i rozbił się na progu. Szczur miał już wolną drogę do swoich bliskich. Kiedy ziarno się skończyło, starzec zapytał, czy mógłby je wybielić, czyli wyczarować komuś innemu. Wtedy młynarz odwrócił się w stronę Fina i odparł: Nie chcę tego. W tym roku miałem dość szczurów i nie chcę już nigdy więcej. Wiem, co to znaczy trzymać się w domu. Nie życzę nikomu takiej plagi, nawet jeśli byłby to mój wróg. W takim razie mogą zniknąć w rzece. Zdecydował starzec i kazał szczurom wejść do rzeki. Szczury zniknęły na dobre. Pora na inną historię. Źródłem tej opowieści jest przekaz Gamlesela, urodzonego w 1819 roku. Cała historia opowiada o znanym nam już czarnoksiężniku, Halva en Fot. Określenie to można przetłumaczyć jako 1,5 stopy i odnosi się do ułomności, czy jak kto woli skazy genetycznej polegającej na zniekształceniu jednej ze stóp mężczyzny o wspomnianym nazwisku. Warto wspomnieć, że legenda ta nadal jest identyfikowana z kilkoma większymi dworami i współtworzy ich zamazaną historię. Przejdźmy zatem do historii Halven en Fota. Ten czarownik miał wielką władzę nad zwierzętami, szczególnie nad gryzoniami. Problem szczurów rozwiązywał w całkiem inny sposób niż pozostali czarownicy. Zamiast gromadzić szczury na występie skalnym, prawie całkowicie otoczonym wodą, jak mieli to w zwyczaju robić inni, on rysował na ziemi okrąg, do którego jednak zostawiał sobie swobodne wejście. Następnie szedł w ustronne, ukryte głęboko w lesie miejsce. Szczury podążały za nim jak głodne, oswojone zwierzęta, którym przygotowywano wielką ucztę. W wybranym wcześniej miejscu czarownik rysował podobny pierścień, który jednak zamykał całkowicie. Szczury nie mogły przejść przez narysowany pierścień i umierały śmiercią głodową. W pobliżu gospodarstwa Stura Bjurum znajduje się w lesie wzgórze, które nazywa się Sveltkulen, czyli wzgórze głodu. Legendy opowiadają o mędrcach, świętych, władcach, politykach, wojownikach lub innych popularnych bohaterach. Składają się często z nieprawdopodobnych albo nierealnych motywów. Różnią się od mitów tym, że mają podstawy historyczne i opowiadają o ludziach, a nie bogach, chociaż niekiedy różnica trudna jest do określenia. Jest jednak w nich coś, co wydobywa z nas wielkie pokłady wyobraźni, jeśli tylko na to pozwolimy. Kończąc to wideo, chcę zaprosić Was na kolejny odcinek, w którym poznacie całkiem inne historie.
Jeśli podobał Ci się film, zostaw komentarz i wspomóż kanał subskrypcją. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia.